wyglądam jak amerykańska stonka, Grzegorz? Zmienić kolor, czyli barwy i przystąpić do nas. No u nas jest selekcja dosyć, powiedzmy, mocna. Nie wszystko też chodzi o środki finansowe, że no, to jest największy kłopot. Że naprawdę trzeba mieć troszeczkę jednak funduszy, żeby tym jeździć. Trzeba po prostu dużo rzeczy odstawić na bok. Jeśli jeżdżę takim amerykańskim samochodem, no zawsze chętniej się przesiadam na te dwa koła niż tą limuzyną, co jeżdżę. Mimo wszystko. W zimie, na wiosnę cały sezon jeździłem, na jesień motocykl sprzedawałem. O, słuchajcie, Road King umyty, wypomadowany. Wczoraj był tutaj kolega, który ogląda kanał i chciał kupić, ale zobaczymy. No, szuka transportu. O, jest Grzesiu słucha radyjka, więc włączymy radio. Słuchajcie, dzisiaj mamy wtorek. Dzisiaj będzie film. Gdzie to radio jest? Dzisiaj będzie film, słuchajcie, z takimi wspominkami z Panderozy. Kolega szeryf już świętej pamięci. Będzie na tym filmie, będzie Jacek Furmański, Łukasz, tam będzie jeszcze chyba Ada, będzie Dylak, taki stary materiał, będzie też tam chyba o początkach gremium w Polsce, będzie kolega Skuter. Wszystkich was serdecznie pozdrawiam, jak oglądacie. Fajny materiał, on już trochę u mnie leży, bo miałem taką wizję, że nagram z Jackiem, tak wstępnie rozmawiałem, że może nagramy tam na Panderozie, albo tutaj przyjedzie i nagramy takie wspomnienia z tamtych dni i czasów. Ja tam też siedziałem, właśnie też w tym miejscu, na tej wiacie, spożywałem piwko i patrzyłem jak kolega szeryf właśnie dłubie przy WL-kach, jakoś te WL-ki mi się tak wbiły w głowę, że później już mówię WL-ka i teraz tak jakieś zboczenie WL-kowe mi zostało w głowie. No i właśnie te silniki tutaj gdzieś ciągle takie to żeliwo jest tutaj w mojej pamięci. A jeszcze dzisiaj na zapachu garażu kolega Jaro dodawał zdjęcia, słuchajcie, ramy do WLC i tam odnalazł taki fajny dokument, na zasadzie którego po wymianie silnika były nabijane numery. Tutaj w tym miejscu. No i ja sobie zobaczyłem, że ja tu mam 8579, a silnik to był faktycznie wymieniany. 8579. Ta WLC w zasadzie została znaleziona w Normandii przez mojego kolegę. Została odrestaurowana mechanicznie, ale te wszystkie rzeczy, takie stare patyna, to wszystko zostało. Tutaj jest temat zbiornika, bo zbiornik jest wsadzony, zamiennik, że tak powiem. Ale mam oryginalny. I kolejna sprawa, że już jest Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu. W naszej spółdzielni, w ogóle witamy w naszej spółdzielni, daremny trud. I słuchajcie, naprawiałem zbiornik od Emki. Właśnie czekam w sumie na paczkę jeszcze, bo jeszcze nie przyszedł. Może dzisiaj powinien przyjść ten zbiornik. Ale pokazywałem też właśnie ten. To jest oryginalny zbiornik od tej WL-ki. I słuchajcie, kolega powiedział, że może uratować ten zbiornik, że on go gdzieś tam rozetnie, coś tu wytnie, tu coś nanituje i będzie fajnie to zrobione, tak w starym stylu, że taka przeplatanka, coś przypalone, coś opalone. Tutaj jest ten druga połówka olejowa, no to tutaj na pewno mniej problemów będzie. I tak myślę, że ten zbiornik w takim razie może oryginalny uda się, że też będzie. Dobrze, że on jest tutaj, sobie leży.
i czekał na lepsze czasy, aż właśnie przyszła jakaś tam nowa technologia albo osoba, która potrafi, wie i się zna i mam nadzieję, że to naprawi. Będzie super, super temat. Dziękuję w ogóle Krzyśkowi Poradzińskiemu, że właśnie podrzucił mi ten materiał i sporo innych, także Krzychu, dzięki Ci. Rozmawiałem też z Piotrkiem Poradzińskim, bo mam tam jeszcze... O dobra, tu mamy paliwko odkręcone. Mamy paliwko odkręcone. Tutaj mamy tu. Żeby po prostu... Bo jeszcze mam materiał taki z 88 roku. Też z WL-ką. Czekajcie, bo chcę sobie tutaj to jakoś tak ustawić, ale to chyba się tak nie da. Może tak niżej. O. Też z tematem, że będzie dobrym tematem, żeby... Czekajcie, jeszcze raz przekować to. Hop. Hop. O! Proszę Państwa! Pójdę szybko po pilotkę, bo stwierdziłem, że jeżeli tutaj jest temat właśnie szeryfa i tych takich tematów starych, motoryzacyjnych i WL-kowych, to warto by odpalić WL-e. Może się nawet kawałek przejechać nią. Muszę tutaj te graty wszystkie powywalać. To jest to. To jest to. Panie! Coś sprzęgło chyba, nie? Co ty chciałeś zrobić? Na kole tym nie stanie. Czekaj, tak jest ten. No dobra, czekajcie. Ty, 2 razy wolniej trochę.
teraz jak jest wyregulowany, to Dobra. Trzeba zrobić tego, trzeba zrobić film z jazdy. Ja sobie zaraz założę tutaj jakiś sprzęt. Trzeba zrobić film z jazdy. Czas wyjechać, patrz, trochę oleju na żywo. trochę kapie, ale To znaczy, że olej jest. Jak jest olej, to już jest połowa sukcesu. Jeszcze jest. Super. No i o, widzisz, zapomniałem, dobrze, że był odkręcony kranik. Rewelacja. Rewelacja. No tutaj takie małe, o. Małe plamki. będzie wyglądać. Dobra, idę po ten i otwieramy i lecimy gdzieś się. Tu w pilotkę muszę przebrać, bo na pilotkę to chyba do 60 któregoś roku była do 250 cm można było w pilotce jeździć. Jeździłeś w pilotce? Nie, to nie twoje lata. No co ty. Ja w Brzeszku. Właśnie, jakby ktoś miał fajne orzechy, to chętnie nabędziemy. O, patrz, widzisz, tu trzeba rozsmarować i będzie fajne smarowanie Tak, tego. nie, no to trzeba... Smarowanie podłogi tutaj. Ty, nie papierem, tylko ścierem. Papierem ściernym. O, i tego musimy też jeszcze wyprowadzić. I się przejechać. Ty, no muszę mieć jakiś na WL-kę. Nie wiem, co tu by pasowało na WL-kę. No masz orzecha. A, niebieski, żeby czarny był. Żeby był zielony Nie, albo to nie. no. To najlepiej Może w hełmie. A Hełm, mam. miałeś właśnie hełm. Jest hełm. Jest hełm, będzie w hełmie. Jak dzisiaj robię tak, że będzie wcześniej ten materiał, który nagrywam, a później na koniec sobie zobaczycie to, co mamy. Jeszcze gogle tylko. Dziś były jeszcze gogle, nie? No tu jest druga WL-ka, też ją trzeba będzie przekopać. Przekopać, ale to już może na wiosnę albo w zimie, nie? O. Tutaj w ogóle też się odezwał widz, zaraz wam pokażę. Mam do sprzedania takie dystrybutory i w ogóle jakiegoś pucha jeszcze i puch i coś tam jeszcze. No ale nie wiem. Aha, puch i Simpson SR2. Jakaś przejściówka z SR1 SR2. No ale to trochę... Ja teraz poluję na WS-kę. Znalazłem gdzieś tam w Biłgoraju. To znowu daleko jest ten Biłgoraj. Czekajcie, jakaś kurtka jeszcze wojskowa by się nadała, nie? Na to, żeby to tak... Chociaż nie będę fisiował. Biorę sobie ramoneskę po prostu. Słuchajcie, moi mili parafianie, przypomniałem sobie, że ja sobie kupiłem taki strój elegancki. Zaraz zobaczymy, co to jest warte, bo to jest 2XL. Ja to sobie nałożę. Dzisiaj jest w miarę ciepło jeszcze we Wrocławiu. Zobaczymy, jak to się będzie prezentować, no bo to przy zabytkowych motocyklach też jest ważny ubiór, nie? O, jak chociaż ja tutaj dzisiaj nie będę nie wiadomo co robił. O, może teraz jeszcze live'a odpalę. Zaraz pomyślę, bo to też w sumie jakiś taki moment wyjątkowy. Przejażdżka WL-ką. Ona tutaj, ja ją kupiłem przed pandemią jeszcze. To nie wiem, ile, z 6 lat temu? Ta WL-ka to było zawsze moje marzenie. Właśnie od tego, że tam się patrzyłem, słuchajcie, w tym garażu. Przychodziłem do tego garażu i jakoś tak to mi utknęło, że to jest fajna sprawa, taka WL-ka. Dźwięk, w ogóle ten silnik przepiękny, duża pojemność. W tamtych czasach dużą pojemność było ciężko. Czekajcie. Pierwszy raz też te zakładam. Nie ma to jak refleks. Refleks szachisty jest. O, i będzie fajne zdjęcie. Na miniaturę zaraz łysy tu strzeli. I co? Nie jest to idealny Nie jest to idealny. Czekajcie, bo to w ogóle chyba ściągnę, bo to jest jakiś... To kupiłem takie maskowanie hełmów, ale to jest chyba... Nie wiem, to jest to fajne. O. Tutaj jadę kawałek tylko się przyjechać. Jest dobry? Kurde, jakby Strój. cię normalnie z B29 zrzucili. Jak stonkę!
Czy wyglądam jak amerykańska stonka, Grzegorz? Dawaj, chodź, zostaw. Jedziesz? Zostaw paczki, no jadę tak. Kurde. Jadę w drogę. Komu w drogę, temu czas. Jeszcze ten. No właśnie, mógłbyś z boku jechać. Ja sobie wezmę może live'a strzelę z tej okazji. Zobaczymy. Jeszcze live'a na WLC nie było. Czekaj. Dobrze, że jest zarejestrowana, ubezpieczona. No nie śmiej się, tu nie ma śmiechu. Nie ma tu żartów. Czekaj, może tak? Co by ci się jeszcze przydało? Plecak zielony, wojskowy. No tu jeszcze wiesz co, taki ten. Koce są takie fajne, nie? Że koc tymi trokami właśnie do tego przyczepić. I kalosze. I kalosze, o. Czekaj, dobra, zaraz tu to poprzyczepiam. Tu jest podłączone. Tutaj powinien już teraz zapalić bez żadnego widzi mi się. Trzeba jednak procedurę. Ja no jeszcze raz zrobię procedurę. Pyk. No. No i co jest? O. A ja sobie zamontuję tutaj kamerkę. Witam serdecznie. Trzymaj.
tylko tą beczkę trzeba odsunąć, bo tu nie mam jak wjechać. Wiesz jaką fajną ekipę kiedyś widziałem? No, Z bazaru wracałem, jeszcze na bazarze żeśmy jeździli. ale się dymi, no. Nie wiem którego... Nie, Warszawa, chyba z Warszawy. Z 12 było ich, I co wszyscy WL-kami. Ale wiesz co było w tym najlepsze? No. Że każdy z nich zsiadł, poszli tankować, idą i w płaszczach. W płaszczach szli. To było dopiero te wiesz, płaszcze są... wysokie buty. Znaczy nie wszyscy mieli, nie? Ale no każdy jeden w płaszczu taki, wiesz. Kręcimy olej. Mega. No. Ale oleju trzeba chyba dolać, bo coś... Ja chciałem go pchać, bo on nie mógł zapalić, nie? Mówię, pomóc ci, bo tam ci pojechali. A on mówi, nie, on ma zapalić tak jak ma być. Mówię, może popchamy, nie? No nie, to fajnie, ale tu kurczę coś zaczęło huczeć, a to licznik, napęd licznik tak się, wiesz, strasznie. Huk jak... Ale trzeba zobaczyć, bo on za dużo oleju traci. Nie no oleju, no bo to co mówił ten, no to jest ta pompka, to kulkę i ta pompa oleju tutaj, nie? I dlatego tutaj jest dodatkowy kranik, żeby nie ciekło, ale to muszę kupić nowe i to na zimę ściągnąć i albo wysłać komuś, albo dać Zbyszkowi, albo... Nie no, bo my kulką nie damy rady, to już kurde, za dużo mamy zajęć domowych. No. Dobra, to teraz was zapraszam na seans filmowy, na ten stary materiał, zobaczcie sobie co tam się dzieje, przygotujcie sobie popcorn, miłego seansu, a ja tutaj się rozbieram i za chwilę się jeszcze widzimy. Większa część maneli już jest na miejscu, a takie główne jak silnik, przednie koło płynie i już może będzie w tym tygodniu w Polsce. Jest to motocykl niby fabrycznie nowy, ale robiony na zamówienie. Czyli rama sztywna, czego się już nie stosuje w tych czasach. No a poza tym silnik, skrzynia biegów od modelu Softail 1340 pojemność, z tym, że silnik rozwiercony do 1500 też na zamówienie robiony. No i planuję wyjechać tym motocyklem za miesiąc, czyli na nasz zlot, który robimy w czerwcu, 13-15 czerwiec. To już jest chyba mój, z 10 Harley, w tym drugi nowy, drugi powojenny, górnozaworowy. A tak jeździłem na modelu wojskowym z 10 lat i na nim się uczyłem, tak zwanej WLC. Wszystkie części tutaj używane do niego są amerykańskie, czyli są oryginalne. Po prostu pochodzą z różnych modeli, a na przykład rama jest robiona na zamówienie w firmie tuningowej jakiejś tam, no w Stanach po prostu też. Koło tylne, które stoi tam, jest szerokie, 200 cali opona, 80 szprych i samo koło kosztuje $1000. Dobre 10 lat temu już tak stepowaliśmy ostro, nie? Miałem przyjaciela, co mnie namawiał 20 lat temu na tą zabawę. Jakoś nie czułem przekonania, nie? Mówię, samochód to zawsze ma 4 koła, człowiek się pewnie czuje, nie? Ale widzisz, dzisiaj jeżdżę takim amerykańskim samochodem, a zawsze chętniej się przesiadam na te 2 koła niż tą limuzyną, co jeżdżę, kurde, mimo wszystko.
To nasza kobieta jest taka biedna, kurde, bo wiesz, no, są chłopy i praktycznie ich nie ma, bo albo zlot, albo w garażu siedzimy, albo gdzieś na piwie siedzimy, no biedna. Kobiety są biedne, wszystkie harlejowców, no. Kiedyś wyrośniemy, no ja mam 50 już na karku i jeszcze nie wyrosłem, to nie wiem kiedy to nastąpi, nie? Przez 1,5 roku mnie zajeżdżał w piwnicy z pilnikiem, nie? I później jak już jego motor mu poskładałem, to już sobie to już nie problem, nie? No i tak, dzięki wszystko to dzięki ojcu, bo kapustę mi tutaj zrzucił, nie? Pokupował trochę na początek, coraz więcej, nie? Później ja tam nie za bardzo byłem przekonany do tego działania i się wkurzył i tam musiałem sprzedać samochód i zrobiłem dopiero motocykl. Nie? 1,5 roku składał tą WL-kę, tą 1,5 roku składał, prawie miał wszystko, ale mu dupy w głowie były i gdzieś tam biegał po ulicach, nie? Normalny jestem Dałem mu termin 3 miesiące. Powiedziałem, już masz tyle, że jak za 3 miesiące nie poskładasz, to mu zabieram ten motor w cholerę i sprzedaję go, nie? Teraz mam Harley'a, którego dostałem od swojego brata. To jest to. To jest to, nie? Bo do tej pory to pewnie mógłbym sobie pomarzyć w ogóle o Harley'u i nie stać by mnie było nawet na junaka. No i dostałem ten motocykl, wprowadziłem do piwnicy i dokonałem parę zmian w tym motocyklu. No i za to mu chwała, mojemu bratu, za ten motocykl jest. Ale terminował, jeden i drugi generalnie terminował. Żyć im nie dawałem, to ramę musieli skrobać pierwszego Harley'a, to wiesz, różne inne rzeczy też, nie? Chłopcy w piłkę chodzili grać, a moje w garażu siedzieli, nie? Łukasz był najmłodszym motocyklistą na zlocie w Lubaszu w 86 roku. No. A pamiętam to jak Tato mu dziś, motorower zrobił chopper. No, miałem taki rower z silniczkiem, on taki gnomek na rolkę. No i mi tam jeszcze z jednym takim kolegą z klubu skonstruowali mi ten rower i pojechaliśmy na zlot. Koledzy Amerykę robią już trochę wcześniej jak ja, nie? Bo ja to jeszcze szczeniaczek jestem pomimo wieku, nie? Ale są, jest Rysiu Jodłowski, Adaś Meller i wielu innych, co tą Amerykę to już robią, wiesz, od wczesnych lat 70., nie? Tomek też? No, Tomek też, No, Tomek ja też od 80. Tomek też wcześniej zaczął, nie? Ale od lat 70. zaczęli Amerykę tu robić i te Harley'e składać i to wszystko, wiesz, że nikt nie miał zielonego pojęcia jak to poskładać, wiesz, to zostało po armii rzucone w rowie, u chłopa gdzieś tam szczątki leżały, wiesz, i to trzeba było poskładać do kupy, wiesz, pomyśleć jak to uruchomić, żeby to chciało jeździć, nie? To jest motocykl, który ma w tej chwili 20 lat. Z silnikiem Shovelheada, pojemność 1340, model FX. Sprowadziłem go od przyjaciela z Kanady, jest w naszym klubie i bardzo tanio go kupiłem. W zasadzie to już jest mój 8. albo 9. motor, już mi się rachuby straciły, ten osobiście, nie? 8. motocykl to już jest mój, który sam własnoręcznie poskładałem, wiesz. Ja miałem, wiesz, taką tendencję, że składałem motocykl w zimie, na wiosnę cały sezon jeździłem, na jesień motocykl sprzedawałem i następny motocykl kupowałem za to, co sprzedawałem. Trochę pieniędzy, co zostało, to poszło na gorzałkę, trochę odłożyłem, nie? I tak to się wlekło. To jest taki sam model jak tutaj taty motocykl, tutaj jest WL-ka z 42 roku, 750 pojemności, tylko jest przerobiona na nowy model, jest taką podróbką lowridera. Później, kurde, kobieta zaczęła dziurę w brzuchu wiercić, bo mieszkaliśmy tam na Grabiszyńskiej w 36 metrach kwadratowych. Ty sobie wyobraź, to 2 pokoiki i przechodnie. No, przydałby się domek, nie? No to jak któregoś Harley'a sprzedałem, wiesz, to zostało trochę pieniędzy, to nie tak, że wiesz. To znaczy, jak sprzedałem Harley'a, to musiałem kupić za Harley'a następnego do roboty, zostawić pieniądze na remont i to, co zostało. Jakoś tak wykombinowałem, że wiesz, że kupiłem tamto mieszkanie, co mieliśmy, kurde, trochę dołożyłem i kupiliśmy tą panderozę swoją, jak ja to nazywam, której już mieszkamy tutaj 4 lata. Ona jeszcze pomału
Więc wiesz, dużo kasy jeszcze tu potrzeba, żeby to wyglądało tak, jak ja sobie to myślę, nie? Ale można warczeć i dłubać. Można warczeć, można dłubać, to już nie Grabiszyńska. Jak się obudzę, to ja z warkotem swojego motocykla, nie na Grabiszyńskie ciężarówki mnie budziły, nie? W nocy spać nie mogłem. Ona miała Heavy Rago 250 pojemność. Jako że jestem niestety drobną osóbką i dla nauki jazdy, żebym się nauczyła porządnie jeździć, to muszę mieć niestety mniejszy motocykl, ale myślę, że w przyszłości, znaczy nawet niedalekiej przyszłości, jak tylko się nauczę dobrze jeździć, to przesiądę się na coś większego. Oczywiście też będę musiała przerobić sobie ramy, ponieważ niestety na sztywnym zawieszeniu nie mogę jeździć, a na miękkie jeszcze mnie nie stać, także coś będę kombinować za pomocą kolegów. Skąd Myślę, te skłonności do motorów? zawsze mi się podobały i pociągały, właściwie od kiedy pamiętam, ale nie wierzyłam, że ja mogę mieć motor. Że dobrze, potem Jako, że kobieta. kryka cię będzie czekać, tak jak wiem, bo czekaj jeszcze trochę, z kryką jeździć. Także zawsze mi się podobały, no i w końcu zrealizowałam swoje marzenie i zabrałam się za to solidnie. Myśmy stworzyli klub No Breaks z Konradem i z Loch Nessem, świętej pamięci, przyjacielem naszym. Ten klub już istnieje 4 lata. No i jest to klub, tak jak mówił, elitarny, tylko mogą należeć ludzie, którzy nie wzbudzą sprzeciwu innych członków klubu. Czyli po prostu jest głosowanie jednogłośne, albo przyjmujemy kogoś, albo nie. Jak komuś jednej osobie się ktoś nie podoba, to już w klubie nie będzie. Mamy 15 osób, no i właśnie 13, 14, 15 czerwca robimy zlot międzynarodowy na sezonie olimpijskim. Na takim zlocie to trzeba być, żeby po prostu zobaczyć, co to jest i żeby trzeba to przeżyć. No ale tak pokrótce można powiedzieć, że po prostu przyjeżdżają ludzie z różnych stron i kraju, i czasami Europy. Spotykają się, siadają razem, piją piwo, jeżdżą. Atmosfera jest rodzinna. O tyle jest to dobre, że można się spotkać z ludźmi, którzy lubią to samo co ja, czyli motory i lubią odgłos silników. No i właściwie to chyba tylko o to chodzi. Współpracuje. Rangers to jest znana nazwa też prawdopodobnie. No i dużo innych klubów. Przeważnie z Niemiec, Holandii, Danii. Były 3 zloty naprawdę bardzo dobre. No i się to skończyło i długo nic. No i teraz wspólnymi siłami właśnie, z tym klubem starym jeszcze, tymi niedobitkami oraz z taką knajpą Rocker, która w Wrocławiu istnieje, robimy międzynarodowy zlot właśnie na stronie olimpijskiej w Wrocławiu. Dużo atrakcji będzie, bo będą i skoki na gumowe linie, i parada w centrum miasta. I jedna z atrakcji ma być właśnie występ zespołu TSA, który prawdopodobnie u nas zagra na zlocie, bo będą też koncerty. Kilka lat temu zupełnie niechcący zainteresował mnie tym mój kuzyn, który jeździł na motocyklach, kiedy ja jeszcze byłam w podstawówce, ale wtedy mogłam mu tylko pozazdrościć. Chciałam sobie kupić motor od dawna, ale nie wiem jak to powiedzieć, brakowało mi mocy i finansowej i chyba samozaparcia. Ostatnio jakoś tak mi się to udało, dzięki chyba koledze, to jest już mój drugi motocykl. Pierwszy to był Sportster, dużo mniejszy od tego. Ten jak widać jest duży i będzie bardzo duży. Zastanawiam się, jak mi pójdzie na nim, jak będę na nim jeździć.
Poprzedni motocykl to był Sportster, który był o pojemności 900, był nieco większy od motocykla Ady. I nauczyłam się na nim jeździć. Jak tylko się nauczyłam na nim jeździć, to się go pozbyłam. Tato do dzisiaj się ze mnie śmieje, że jak nauczę się jeździć na tym, to może wymyślę na przykład Elektrę, a Elektra jest jeszcze większa od Lowridera. Więc zaczęło się to kilka lat temu, jak wspomniałam, dzięki mojemu kuzynowi i tak trwało, ale ja właściwie tylko sympatyzowałam. To znaczy byłam sympatykiem motocykli i zakup tego czegoś przewidywałam w dalekiej przyszłości. To jest mój pierwszy motocykl. Kupiłam go w takim celu, żeby się nauczyć porządnie jeździć i nie mieć problemów z jazdą na przyszłość. To jest Yamaha 250 pojemności. Chyba najładniejszy model ze wszystkich Virago i ze wszystkich Japończyków, na jakich można jeździć. No, w przyszłości, to znaczy myślę, że po tym sezonie chciałabym sprzedać ten motor i kupić sobie coś do remontu. Nie jest łatwo kobiecie jeździć na motorze, niestety. Ja mam problemy z tym, z hamowaniem, na przykład z płynnym startowaniem. Także jak już na tym będę jeździć, to już wiem, że każdy inny nie będzie stanowił większego problemu. Teraz jestem lekko przestraszona tym, że ten motor jest taki duży, że ma taką straszną moc i że ma taką straszną pojemność. Ale myślę, że wszystkiego się można nauczyć, tak jak granie na pianinie na dwie ręce. Kiedyś wydawało mi się, że nigdy nie zdołam się tego nauczyć. Myślę, że nie będzie z tym problemu, to trzeba lubić i nie można się bać. W tamtym roku kolega dał mi się przejechać swoją WL-ką Harley'em i właściwie jak wsiadłam, od tej pory już, że tak powiem, zachorowałam na Amen i na całe życie. Ja mam nadzieję, że ja zyskuję, teraz dopiero będę wzbudzać zainteresowanie. Tak sobie myślę, a nie groźne. Chociaż nie wiadomo, może niektórzy będą się bali do mnie podejść. Jak mnie zobaczą na takim groźnym motocyklu. Wszystko jak noc, Harley'a kupię, chłopaki Coś, o czym zawsze marzyłam. Więc ja myślę, że ja dzięki temu tylko mogę zyskać. I podkreślić swoje ego wewnętrzne, przez co zainteresować ludzi dookoła. No i ja kończę studia w tym roku na Akademii Muzycznej i zobaczymy, co dalej. Ja studiuję prawo i będę prawnikiem w niedalekiej przyszłości. Tutaj jak widać Ada będzie muzykiem, ja będę prawnikiem, ktoś tam jeszcze może będzie lekarzem kiedyś. I łączy nas tylko to, że lubimy motocykle, lubimy na nich podróżować i siebie nawzajem lubimy, bo właśnie to jest bardzo ważne. Oprócz tego, że łączą nas maszyny, ja mam wrażenie, a dopiero poznaję to środowisko dokładniej, że ludzie, którzy się tym zajmują, to ludzie wyjątkowi i zachowują się inaczej niż tacy normalni ludzie, którzy po powrocie z pracy do domu siedzą w domu i oglądają telewizor. Mamy w tej chwili około, to jest żadna precyzyjna wypowiedź, 14 chapterów, to znaczy oddziałów terenowych, jakby to po polsku powiedzieć, i dosyć dużo ludzi zainteresowanych, którzy chcą zmienić kolor, czyli barwy i przystąpić do nas. No u nas jest selekcja dosyć, powiedzmy, mocna. Są dosyć twarde warunki, żeby zostać członkiem klubu. No, my staramy się stworzyć taki klub dosyć prężny i na razie jest jeszcze luz, że tak powiem. Nie ma jakichś nieprzyjaznych gestów, a nawet wręcz przeciwnie. Czasami się zdarza często, że i policja do nas podchodzi jakoś tak z sercem, bo oni tych motocykli może nie widzieli za dużo. I jak powiedziałem, nie ma jakichś takich złych tradycji u nas, że nie kojarzy się ten klub z gangiem, tylko po prostu z klubem i z motocyklami. Prawodawstwo niemieckie no nie bardzo się cieszy, że kluby się rozrastają, bo to jest taka trochę, powiedzmy, szara strefa z punktu widzenia obrońców prawa, jakkolwiek to nie jest prawda. Jesteśmy wszyscy bardzo porządni chłopcy, wprawdzie weseli, ale kochamy prawo i szanujemy. Trzeba się wyrzec wszystkiego, żeby jeździć Harley'em, to jest to. Nie wszystko też chodzi o środki finansowe, że no, to jest największy kłopot. Że naprawdę trzeba mieć troszeczkę jednak funduszy, żeby tym jeździć. Trzeba po prostu dużo rzeczy odstawić na bok, żeby jeździć. I to jest moim zdaniem najważniejsze. To jest, wszystko trzeba po prostu odstawić na bok. Ja zaczynałem kiedyś od Rysia, to był taki motorowy, sprytny, produkowany na Zakrzowie. W tej chwili lodówki i pralki tam produkują, ale kiedyś były to Rysie
później jakieś MZ-ki, później długo nic. W tej chwili mam junaka, ale no niestety zeszłego lata się utopił w garażu, no stoi biedny, też czekam na lepsze czasy, na finanse. To, że jestem tutaj, no to właśnie, że lubię po prostu motory. Jeździłem i myślę, że znów będę jeździł. Największy klub na świecie to jest Hells Angels i w Niemczech oczywiście są jego oddziały. Ilu członków mniej więcej? Na świecie mają Hells Angels około 10 000 regularnych członków, ale mają też takie kluby popierające, supporter, o których to się niekoniecznie wie, że oni ich popierają, to jest prawdopodobnie jeszcze około 5 000. Drugi pod względem wielkości klub w Niemczech są Bones, to znaczy kości po angielsku. Oni mają prawdopodobnie około 1200 członków, może więcej. Trzeci i czwarty klub to są kluby, które się nazywają Ghost Riders. To był kiedyś jeden klub, który rozpadł się na dwie części, na żółtych i czarnych Ghost Riders. Oni w sumie mają też około 1200 ludzi, rozdzielone na te dwa kluby. Trzeci klub pod względem wielkości to jest mój klub, to jest Gremium. Mamy około w tej chwili 350 członków. Ale to jest skala nieporównywalna, bo te kluby u nas liczą tam po 230 członków. Tu jak Skuter powiedział, w Niemczech tam już po parę tysięcy ludzi. Także to jest to, że oni zaczęli trochę wcześniej od nas. No, Hells Angels zaczęli po wojnie chyba się. Obchodzili w tym roku 50. urodziny. Tak jak ja, o, tak jak ja. Tak, nasz klub istnieje już ile lat? 4-5 lat. Ja powinienem być honorowy członek klubu. Tych ludzi nie ma tak dużo. Jest około 20 ludzi, chociaż mamy na przykład 2 ludzi w Kanadzie, którzy mieszkają. No jest No Breaks nasz klub. Jest ten klub Riders of Poland, który niby powstał najwcześniej. No ale nie za bardzo żyjemy w pijanych stosunkach z tym klubem. Jest Bikers Cavalery z Warszawy. V2, taki dosyć zaprzyjaźniony klub z Poznania. To jest mój chyba 8. motor, nie? I to jest motor poskładany z ostatnich śmieci. Tak, z ostatnich śmieci, skuter, jakie mi zostały, nie? Ten ruch hipisowski, wiesz, te lata są... Ale to już 30 lat Te lata są piękne, kurde, i wiesz, i nasze dzieciaki dzisiaj do tych lat wracają, wiesz, i to znaczy się, że to były bardzo dobre lata, nie? Słuchaj, ja nie żałuję ani jednego przeżytego roku, kurde, wiesz. Robimy 26 czerwca do 28 zlot w Wenecji, razem właśnie z Bike Cavalery. W Wenecji pod Bydgoszczą. I tam będzie takie Dobre Harley Davidson Party. na ducha? To jest dobre miejsce, tam odbywały się zloty harlejowskie, międzynarodowe od paru lat. Teraz już chyba 2 lata była przerwa i my ten teren żeśmy przejęli i tam będziemy robić zlot. Ja będzie piło uboty, będą piły Gremium i No Breaksie będą pili uboty. No, wiesz, to jest tak jak kiedyś się chlastali. Muszę wam powiedzieć, Niemcy, nie, panowie słuchacie akurat, w tamtym roku na naszym zlocie we Wrocławiu z Gremium przyjechało 40 ludzi i to byli prawie wszyscy szefowie chapterów, które są w Niemczech, czyli sami prezydenci po prostu, czyli klub chce z nami nawiązać współpracę i my też, myślę, że w tym roku coś z tego będzie. I to jakoś tak nas bardzo pozytywnie dotknęło, że no po prostu tak nas cenią i wysłali tych swoich najlepszych ludzi. Słyszę, jestem bardzo dumny i zadowolony z tego. Dziękuję.
No i mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Miałem to dzielić właśnie jeszcze tam dodatkowe, zrobić takie wspomnienki, bo ja też kiedyś byłem w tym klubie Gremium, pamiętam tam jakieś tam różne historie. Mariusz, zresztą mecenas też to pamięta, bo też było przez niego w sumie wszedłem do tego klubu. Pamiętam też skutera, pamiętam tam różne jakieś rzeczy i te opowiadania o tym, jak ten klub wszedł, jak właśnie No Breaks zakończył działalność. To są też takie historia jakby też motocyklizmu tutaj we Wrocławiu, więc to trzeba, myślę, że szanować. I klub też tutaj, ten klub Gremium dalej działa sobie we Wrocławiu. No i co tam jeszcze? Taką mam przemyślenie, słuchajcie, że to jest chyba już czas, że też dorosłem do WL-ki Choppera. Że właśnie tutaj, wiesz, jakiś, żeby był mały liczniczek, żeby nie było tego wszystkiego wojskowego całego sprzętu, bo to fajnie wygląda, ale tak do jazdy to myślę, że super byłby właśnie jakiś taki chopper w stylu Easy Ridera, ale właśnie na WL-ce, więc trzeba by może ten projekt zrobimy, żeby ten silnik zrobić i tutaj coś, tylko tu jest oryginalna rama, więc ramy myślę, że szkoda by było oryginalną, może jakąś ramę, może gdzieś macie kogoś, albo może gdzieś kupię. Muszę poprzeglądać sobie też różne gazetki, bo tutaj oprócz tego, że od widza wczoraj dostałem te 4 kartony gazet, to jeszcze kiedyś tutaj też od jednego kolegi dostałem pełno takich gazet właśnie Easy Rider. Pełno takich gazet Easy Rider i tutaj jest takich różnych, tam nawet niektóre są nówki. Tutaj gdzieś coś tam, o tylko tutaj to nie, ale czekajcie, o tu jest nawet chyba coś na WLC. Nie, to coś na Knuckleheadzie, no ale to powiedzmy coś podobnego, ale nie, no ja myślałem coś o chopperze bardziej, ale to też fajny, taki boberowy klimat. A zaraz wam pokażę tutaj zdjęcie gdzieś, gdzie widziałem na amerykańskim, o tutaj coś takiego, o. I to jest może jakiś tam pomysł na kolejne, no będzie zima, to może będę miał czas, żeby to poprzeglądać, coś poszukać, żeby się przygotować, żeby zrobić właśnie już takie coś, co bym na pewno chciał. Chociaż z drugiej strony ten WON, tutaj ta tablica rejestracyjna i ten cały projekt od Sławka, no to super wygląda, więc może tylko silnik zapożyczymy, a wsadzimy sobie to na przykład jakąś wydmuszkę i żeby sobie to tak stało już jako taka trwała relikwia wrocławskiego ruchu harlejowskiego. WON do piekła. No bo to też ma jakiś swój urok i ten. Szkoda, że nie ma tego przodu od MZ-ki oryginalnego. Kierownica gdzieś tam jest, więc no, tak to wygląda. A zresztą jeszcze jeden silnik mam tam, w skrzyni, tylko że to jest silnik właśnie do WLC chyba właśnie 4.3 do tego modelu. Gdzieś tam leży w czeluściach tych moich skrzyń różnych, wszelakich. Muszę tam coś wygrzebać. Mam też jeszcze jeden silnik po remoncie, ale właśnie do wojskowego, bo zrobiłem go na zielono. No tutaj projekt oczywiście Sokoła jeszcze jest i tych projektów 3 miliony. No, a ten film, który tutaj był właśnie z szeryfem, tam też jest... Nie, to Rysiu będzie chyba na tym drugim filmie. Ale no chciałem już to wypuścić, żeby poleciało w świat, nie? A tu mamy naszywki, o, jak ktoś lubi naszywki, no, obszywać się, albo ktoś potrzebuje się na przykład zaszyć, to może Ale sobie... dużo ludzi potrzebuje imiona, ile właśnie mamy. Mamy imiona, mamy różne jakieś motocykle, o, OSE. Czekaj, a tu jest taki chopper, o, Easy Riderowy, no właśnie, tylko że może no nie z takim przegięciem z dużym przodem, tylko właśnie na Springerze. I taki wydech, Wysoka nie? kierownica. I wysoka kiera, tak. I wysoka kiera, bo to robi robotę, taka wysoka kiera. Gdzie to chowasz? Aha, tu. Swoje miejsce, proszę pana. Tu mamy z USA różne. Jest, jak wejdziecie motozloty.com, dział naszywki, to jest o, duże naszywki. Wilki. Gdybyś ktoś chciał grupą się oprzeć, to też mamy bardzo niebezpieczną amerykańską grupę. Synowie burzy? Pamiętasz jaka burza była, jak zaczęliśmy to sprzedawać? No tak z tymi, z cenami motocykli też się niektórzy bulwersują. No ale... Ile ludzi, tyle opinii. No tak, o. Matko, ile my tego mamy? No to 200 lat. Tomaszek, Sąsów.
Częściowo. Tak? Brakuje już? No z tych synów anarchii to żeśmy sprzedali z 200 kompletów. Jak nie więcej, bo co No, chwilę... już jest największy klub. Czekaj, bo tutaj nie wiem co to jest. Bo tutaj mamy Black Label Society, ale jeszcze mieliśmy ten. Jeszcze jest taki fajny film, taki prześmiewczy, kluby motocyklowe, czy jak on się nazywają? Aha, tak. Czekaj. Black... Masz to gdzieś tutaj? Czekaj, jak on się nazywa? Black Widows! Gdzieś jest. Black Widows. Polecam. B. Zobacz, Pod B? zobacz na B. Pod B. B, proszę pana, B. Gdzie jest B? Tu? O, właśnie. Nie, tu Black Label. Gdzieś chyba był. Ale to w motocyklowych chyba. Nie wiem, czy czasem pod B nie zostało. Boże, czemu to tak ciemno? Zgasiłeś znowu światło. Światło oszczędzać. No właśnie, no w dzień można świecić, w nocy trzeba. W nocy, nie no, gdzie to jest to Black Widow? Wam pokażę, ale duże były. Nie ma to faktycznie. Grzesiu, gdzie są duże? Czy małe też były? Małych nie było chyba, znajdź duże mi. No tu mamy SHL. No to musisz tu przerzucić te. Pierwsza, druga, trzecia. Tych naszywek tu mamy. O. Synowie Alzheimera to też jest. Where is my bike? Gdzie mój motocykl? I synowie artretyzmu. Ibuprofen chapter. To też jest znany klub w kręgach 60+. Nie no, właśnie obrażaj 60. Nie? Bo 60 to jest kurde Czy to już ile? Czekaj, to w świecie wieku. 50+ już się zaczyna. Od 40 już zaczyna łamać. Pierwsze łamanie w kościach. A tato mi mówił kiedyś, nie jeździ motorem bez tych. Bez kasku. Chociaż gazety se powpychaj w spodnie. No, bez kasku. A jeździłeś w gazetach? Bo ja jeździłem. Ty jeździłeś w gazetach? No ja jeździłem w gazetach, gazety Nie, upychałem. jak ja już... Tylko ja jeździłem, proszę pana, jak na dworze było minus 10. Jak motocykli nie było. Śnieg leżał. Tak? Jeździłeś takie? Tak. Ja też kiedyś tak jeździłem. It's my life. Ty, no nie ma tego. Gdzie ty to schowałeś? Dlatego się nie sprzedaje, bo schowałeś gdzieś. Przeszukać. To są kobiece. Nie, no to było w częściach, czy to w jednym było? Nie no to... To są Easy Rider. Naszywki duże, na plecy. Jakby ktoś chciał się oprzeć, tak jak ja mam kamizelkę. Easy Rider to może zakupić. Kod rabatowy, pamiętajcie, jest w opisie filmu, zawsze podaję kod rabatowy, żebyście mieli taniej. I piszcie też, że jesteście z YouTube'ów, to zawsze coś tam Grzegorz się uśmiecha wtedy, nie? Szeroko pokaż, jak się uśmiechasz, jak przychodzi zamówienie z YouTube'a. Gumkę dorzucę. I dorzucę zawsze jakiś gratis, o. Tak, gratisy dorzucamy. To bez żartów. Bez żartów, czekaj, o. Tu jeszcze była taka, najlepsza szczepionka na świecie. Tak jak już się tym zaszczepisz, to już dopiero aż do trumny. Brawo. Ty, no nie ma. Różny kościotrup. No bo ja bym chciał tu dać kawałek tego filmu. O, i tu jeszcze mamy Easy Ridera, takie kółka całe. Kółka graniaste. Duże na plecy. Ty, no nie ma, Grzesiu, gdzie ty to schowałeś? Ja nie chowamy, no musisz szukać. Czy to się sprzedało? A może się sprzedało? Tu się wszystko sprzedaje. Orzeł duży. Suzuki, Kawasaki, Yamaha. Ty, no nie ma. Polska, o, tu jest sektor patriotyczny. O, tu są Indiany. Ty, no nie no, gdzie to Black Widow jest? To była taka super naszywka. Nie mów, że Tomaszek gdzieś to... Może nie zrobił tego jeszcze. Easy Rider jest, o! Amerykańska legenda. Ale zobacz na stronie, jak wpiszesz. Krzyż duży, sąs. Synowie anarchii tu różni są. Zespoły duże, tu są duże krzyże.
Widow chyba, jak Widow. Dawidow może. Sokół 1000, o. To powinienem sobie naszyć teraz. Dobra, proszę pana, w częściach. Jest? Pokaż. Tak, Kliknij. tak, jest. To jest spięte wszystko, no to musiałeś Black Widows, Pakojma. No to jest naszywka po prostu. Ja musiałbym sobie kamizelkę zrobić, kilka kamizelek. To Black Widows to by był kurczę ten. A małej chyba nie zrobił. Nie, małej nie ma. Małej Nie ma, ale jest... Ja piszę już naszego best frame'a, frienda. Co? Napisz mu o tych sąsach. O, proszę pana. O, jest. Schowana. No i fajnie. Oj, dwie nawet zostały. 3 Trzy tylko sztuki. zostały. Tam 2 są. Więc jak chcesz się oprzeć, zrobić sobie taką fajną naszywkę, to wbijaj tutaj do naszego sklepiku. No i co, na dzisiaj kończymy. Kończymy już. Jeszcze? No jeszcze za chwilę będziemy tu wycinać, będziemy drzewka wycinać, jeszcze ktoś miał przyjechać. I jeszcze myślałem, żeby zrobić live'a z gazetkami, tam poprzeglądać. O. Tu kolejny silnik. Nie no, coś mają te silniki. Ale teraz też mam taką zajawkę na Junaki właśnie. Junaki też fajne. Junaki, autorska konstrukcja Polaków. O, a tutaj wam, nie wiem czy wam pokazywałem to na początku, ale są takie te gazetki customy, światy motocykli i też gdzieś tutaj są stare Dismary. I myślałem, żeby do takiego Dismara na przykład zadzwonić, bo widziałem, że skuter Osa był za 500 zł wystawiony. I zadzwonić, bo są numery telefonu, może ktoś jeszcze ma. O, takie stare ogłoszenia. Także tu dziękuję koledze za dostarczenie prasy świeżej, lubię prezenty. No i tyle. Pamiętajcie jeszcze raz o aktywności, łapa, komentarz i sub, jak jesteś pierwszy raz. Po ostatniej prośbie właśnie kilka osób się też odezwało, także bardzo mi miło, to jest dla mnie taki bodziec, że o, ktoś ogląda, tak jak pisaliście, ja tu oglądam, ja coś tam co wieczór, ale nie piszę. Także dzięki, napisz chociaż raz, żebym wiedział, to już jest duże naprawdę wsparcie dla mnie i podziękowanie. Jak macie jakichś też zakręconych motomaniaków, to wyślijcie, udostępniajcie znajomym, którzy jeździli kiedyś, jeżdżą teraz, albo zaczną jeździć, nie? Babci, wujkowi, stryjkowi, prababci i pradziadkowi. To będzie też temat na ten. Idą święta teraz, to akuratnie. Przy rodzinie można komuś wysłać i pokazać. Trzymajcie się, do następnego spotkania. Hej! O, koszulki z motywem Sokoła 1000 z moim silnikiem już dostępne na stronie www.motozloty.com w 4 wersjach kolorystycznych, że serdecznie zapraszam do zakupów i wsparcia odbudowy kultowego polskiego motocykla Sokół 1000. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie jak trafisz do mnie, hej!